O, to jest coś, co ja definitywnie chcę zobaczyć. No Rest for the Wicked. Strasznie w ogóle czekam na gierkę, ale to, co mnie zdziwiło, to myślałem, że to będzie ogólnie małe studio. Okazało się, że studio jest na tyle duże, że skończyło z bardzo dużym projektem marketingowym. Naprawdę. No Rest for the Wicked. Mi się mega w ogóle podoba nazwa tej gry. And I'm Gennady. We founded Moon Studios during the rise of independent games in 2010. Back then, there weren't all that To są many twórcy modern Ori and the Metroidvania Blind games out Forest. there. Napisy wam And włączę, so nie? we A nie ma created nawet. Ori and the Blind Forest. Ori became a huge success with gamers Jezu, and Ori critics to jest alike, taki idealny and it przykład, że helped można spark your stworzyć interest grę, in the która genre. będzie bardzo miała nasiloną warstwę artystyczną, ale mimo wszystko będzie się skupiała na tych elementach mechanicznych. Bo Ori mimo wszystko jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrą platformówką, bardzo fajną metroidvanią, ale wszystko jest podszyte tym grubym płaszczem artystycznym. I najlepsze jest to, że Ori świetnie naznacza narrację, bo to nawet ktoś chyba pisał jakiś czas temu na streamie, że był 30-letnim chłopem, jak grał w Ori i ta minutowa cutscenka wprowadzająca do gry była dla niego bardziej emocjonalna Our next project niż was wszelkie supposed to be jakieś something wyniosłe totally different, because for over dialogi 20 years we've albo been playing zwrot action akcji. RPGs religiously, and we always dreamt of where this genre could be taken next. At the same time, we felt that we could do even more within the Metroidvania genre. Nie no, Ori and so cudownie we wygląda. embarked on making Ori and the Will of the Wisps. We ultimately shipped another game that was incredibly well received and that we're deeply, deeply proud of. But we had never forgotten about our dream Strasznie mi of się creating podoba perspektywa, która jest zbudowana w No Rest for the Wicked. Naprawdę ta gra jest, dzięki tej perspektywie, ona jest strasznie horyzontalna, bardzo głębokie się wydają te poziomy. our own action RPG. We have left our mark Tak, on 18 one genre kwietnia ma before. być premiera. Now we hope to do the same for action RPGs. Our story begins 841 years after the Embrace. King Harrow is dead, and he's to be succeeded by his young and untested son Magnus. Meanwhile, rumors of the return of a great plague known as the Ale Jezu, ja generalnie tak lubię witraże. Wiecie co? Jest jedna taka gra, która uważam, że jest ogólnie najładniejszą wizją artystyczną, jaka kiedykolwiek powstała w sferze gier komputerowych. Ja o tym często wspominam, ale wiecie, jaką ja mam grę na myśli? Żaden inny tytuł tego, tak słuchajcie, nie odtworzył. I to jest Disciples 1 i 2. To są mega stare gry, ale Disciples 2 pokazuje tak świetny, przeklęty sposób mroczność, która stoi w ogóle za religią, za kościołem. No takie blasfemię to może dosłownie obciągnąć takiemu Disciples. Ja wam pokażę kilka na przykład artworków, które są bazowane na podstawie gry, ale patrzcie na te grafiki. Wiadomo, że tutaj już mówimy o obrazach, które powstały w oparciu o inspirację z gry komputerowej, ale bez żadnego problemu widać to w przykładzie tego, jak wyglądają te jednostki. No jestem ogromnym fanem tej wizji. Naprawdę jestem przeogromnym fanem. To wiadomo, to są już akurat obrazy Petrowa, które zrobił w oparciu o Disciples. To jest dokładnie to samo. To jest niesamowite. To też jest obraz Petrowa kolejny. To też jest obraz Petrowa. A to są grafiki stricte wyjęte z gry. I to jest bardzo stara gra. To jest bardzo stara gra, która faktycznie nie ma niesamowitej grafiki, ale wizja artystyczna stojąca za takimi, bo my w Disciples walczymy jedną z 4 frakcji, to jest Imperium, czyli ludzie, którzy, wiecie, mają kapłanów, kleryków, palladynów, aniołów, albo nawet łowców czarownic. Mamy demonów, którzy są całkowitymi abominacjami. Mamy undeadów. No i ja po prostu jak patrzę na tą kreskę, jak to jest tak, wiecie, wyprane, jakie to ma taką patynę czasu na siebie narzuconą, taki filtr, no to ja się całkowicie pod tym podpisuję. To jest chyba jednostka ludzi, nie? Akurat jakiś zabójca, coś takiego. Mamy też nieumarłych i górskie klany. A to też jest chyba Petrowa, jeden z obrazów. Naprawdę niesamowicie to wygląda. Słuchajcie, strasznie wam polecam Disciples, patrzcie na to. No i to są faktycznie rzeczy wydarte z gry. Jakbym wam kilka rzeczy takich bardziej wydartych z gry pokazał, no to niesamowicie się prezentuje, naprawdę, niesamowicie. I ja za każdym razem gdzieś widzę takie witraże, to mi się faktycznie przypomina trochę Disciples, bo Disciples świetnie obrazuje tą religijną stronę naszego świata i tą średniowieczną kreskę. Uwielbiam. Ale dobra, rozgadałem się, a my mamy No Rest for the Wicked oglądać. are starting to emerge.
Madrigal Celine, a ruthless figure in the church, sees the pestilence as a chance to I w No prove Rest for the Wicked no nie ma takiej kreski, ale These kurde, no nie, no forces musiałem converge w on tych... the backwater of Isola Sacra, where rebel groups and the provincial government fight for control amid the Mi się island's generalnie No Rest for the Wicked kojarzy z takim mrocznym fablem, As a z Saren, a member of an ancient sect devoted to defeating the pestilence, baśnią, sent an ale emergent z taką ship baśnią to dla investigate. dorosłych. En route, your ship comes under attack from a rebel group known as the Risen. The battle leaves the vessel battered and badly damaged. The ship stands little chance as it limps towards the shore and it is torn apart on the rocks at sea. You find yourself washed up at the shores of Isola Sacra. No te postacie są przerysowane takie bardzo mocno, takie popejowe, nie? Mi się to bardzo kojarzy, wiecie z czym? Mi się to bardzo mocno kojarzy z Dishonored. Dishonored też ma taką lekko przerysowaną kreskę. Konstrukcja świata. With no rest for the wicked, we decided to handcraft an entirely seamless world. Nothing in this game is procedurally generated. Nic nie jest proceduralnie Instead of generowane, moving across a czyli cały randomly świat generated będzie plane, handcrafted, throughout the showcase, you will notice ręcznie that our stworzony. world extends, Mi się wydaje, że interactive, tutaj będzie bardzo uses dużo of nacisku na takie verticality, metroidwaniowe and elementy, na every taką inch was eksplorację crafted by a rodem designer. z Dark Soulsów, ale przeraża mnie ilość You'll be well przedmiotów, served które by można paying attention podnosić. to your surroundings too. Tak, no na There are plaży secret zaczynamy, areas just jak about po... everywhere that usually reward you with precious items. Nie, to na pewno nie będzie Nowa Albion. To będzie ta gra najbliżej będzie stała w połączeniu czegoś pomiędzy It V-Rising, ensures that every player has czegoś their own pomiędzy unique experience, Dark and that Soulsami, every a time you faktycznie explore action an area, RPG-iem. you might just finally get that last gold ore or new battle axe you've been waiting for. We Bo to jest abandoned dużo the old lutowania i point-and-click przedmioty model są to move your randomowe. character around. We wanted players to have ultimate control over their character. Every movement you make should feel tactile and be intentional. For that reason, we decided To mi się Wicked to mega be podoba, jak oni mówią o tym, że chcą, żeby każdy ruch miał pewną konsekwencję za sobą, żeby trzeba było mówić o dużej... using WASD or a controller. Wsadem też w ogóle będzie można chodzić. Fabułka. Fabułka to skip. Instead of going for realism, our goal is always to create games that look like a painting come to life. O, Our artists spent years meticulously modeling and hand painting all of Isola Sacra. nie no, ja uwielbiam takie You will perspektywy w traverse grze, plenty naprawdę. of breathtakingly beautiful environments, lit with natural day and night cycles, immersed in dynamic weather. Ej, w ogóle taki cykl dnia i nocy, pamiętacie, przy czym to było ostatnio? Jak była beka, jak ktoś podnosił element cyklu dnia i nocy, nie wiem, to nie było przy Starfieldzie, że ktoś się jarał, że gra ma cykl dnia i nocy, czy przy Diablo 4? Duże jest głębi w tej grze, no. Super to wygląda. No kurwa, są twórcy od Ori, We no also oni... engineered a very special way of rendering our top-down world, where you can always see so much further into the distance. Super jest właśnie ta kamera ustawiona. Ona jest ustawiona na tyle Our nisko, goal was to make pod everything takim as kątem interactive as i ma possible. na tyle If an szeroki object field of looks view, like you can climb it, then you can że actually daje już climb it. takie przyświadczenie soczewki, nie? And if an object is too thin to walk over it, you might just need to balance your way across. To mi się mega podoba. Wielopoziomowy ten świat będzie. Kombat. Right Strasznie from istnieje the jakoś start, ma ten we materiał. decided to create an animation-driven combat system. Which I to to jest najważniejsza rzecz, bo to jest jeden z podstawowych filarów Souls-like'a. Nie da się zrobić dobrej walki w grze bez dobrej animacji, kurwa. us meant that every attack you make should be carefully considered. We wanted to bring weighty, precision-driven combat to the top-down space. Combat that's inspired by several different genres from ARPGs to fighting games. In order to overcome an opponent,
You need to watch out for telegraph behaviors and then punish accordingly. Timing, spacing, and weapon weight are incredibly important in Wicked's combat model. In A Rest for the Wicked, every single weapon has its own unique moveset and stats driven by RNG. To jest ciekawe, że przedmioty będą w pewnym stopniu randomowe. Using this dagger, I'll have a hard time breaking this enemy's shield. Let's try something different. If you time Parowanie it just jakieś. right, you can parry incoming attacks, allowing you to exploit an enemy's opening. - 18 kwietnia podobno to wychodzi. Gear in No Rest for the Wicked comes in 4 different rarities. White items are common. I patrzcie, w przeciwieństwie do takiego układu świata, gdzie wszystko jest predefiniowane, jak na przykład w Souls-like'u i wiesz, gdzie co leży, to tutaj normalnie będzie randomowy loot, jak w hack and slashu, który będzie miał swoje wartości i w ogóle poziomy Like jakości. in other RPGs, they're not trash loot. We instead made those the most customizable. Blue items are rare. They offer only positive enchantments. Purple items are cursed. They offer very positive enchantments. O, jaki fajny system. Żeby nie zrobić tak, że przedmioty wyższej jakości będą po prostu lepsze, to niebieskie mają same bonusowe staty, a fioletowe przedmioty mają bonus stat plus jakiś negative stat. They also come with a cursed enchantment. Gold items are unique. They are specifically Aha, handcrafted i by our uniki. designers and offer unique enchantments. O, to This dobra. rare claymore we found has an enchantment that increases my focus gain whenever I deal damage. Aha, fokus to jest pewnie ładowanie jakiegoś potężniejszego ataku. Heavy loada ma. Every Wolno weapon has chodzi. a chance to drop with its own unique rune, which can then be extracted and used on other weapons. That way, players can come up with their own unique moveset. You gain focus through Fajne combat. są te animacje. It is then used A to są takie perform rune przyciągnięte, ale attacks. Let's try są one. odpowiednio w drewniany sposób przyciągnięte, na tyle, żeby było czuć ich siłę, nie? Super sprawa. But every now and then, you might not even need to use your weapons to get rid of an enemy. Sometimes, all you need is a To się little nazywa push. No Rest for the Wicked. Every weapon you'll find in No Rest for the Wicked has its own bespoke moveset, custom made by our incredible Ciekawy animation jest, ile department. będzie różnych movesetów właśnie, nie? Squash and stretch and other animation principles directly inform our combat design. Layered on top of that, enchantments that drastically To jest impact najlepsze. weapon behavior. Jak można podpalić broń i nagle przeciwnik się zaczyna palić. Zajebista sprawa fest. All of this culminates in a weapon system that we feel is extremely fun and engaging and allows every player to create their own style of combat. When it comes to gear like armor, there is a wide range of options, each with their own design and attributes. The weight of such items even affects your movement in combat. For instance, if you opt in for a lighter, Kurde, faster no build, wyski tu widzowie, you to can będzie połączenie elementów, wyciągnięcie kilka elementów z hack and slasha i dodanie do tego kilku elementów Souls-like'a. A wszystko w izometrycznej grze pokroju V-Rising z systemem craftingu. quick steps are fast and don't consume a lot of stamina. No to jest coś, czego nie mieliśmy jeszcze. Był ten polski Achilles chyba, no ale no to nie była wysokobudżetowa produkcja. Tu już serio mówimy o produkcji na poziomie AAA. For No Rest for the Wicked, we designed a soft class system. Instead of locking you into a character class that you then have to adhere to for the entire playthrough, we want you to have the flexibility and Okay. freedom to Czyli masz soft classic, dosłownie tak jak w Dark Soulsie. Pewnie będzie jakiś
modyfikator startowy związany, nie wiem, z twoim pochodzeniem, ale finalnie wszystko sprowadza się po prostu do tego, jakie masz statystyki. Dobre. Choose the type of character you want to, O wiele bardziej and lubię even coś come up takiego. with Na przykład teoretycznie Poe trochę łamie tę zasadę, posiadając jedno drzewko dla wszystkich, no nie? Nie masz tak, że masz drzewko dla maga, jesteś magiem, tylko nagle możesz być, nie wiem, magiem i będzie to oparte o jakieś ascendancje, które będą ci pomagać w twoich założeniach, no ale czysto teoretycznie możesz sobie wojownikiem dojść do drzewka maga. character classes. Ogólnie ja odnoszę takie wrażenie i bardzo często my w ogóle z Zajfem o tym ostatnio gadamy, jak sobie siedzimy nad Szekalem, teraz w ogóle sobie siedzimy nad tym. Przy okazji robienia Szekala zaczęliśmy sobie Project Satan, też ciekawa rzecz i nad kilkoma rzeczami tam dywagujemy i ja mam wrażenie, że jednym z największych problemów w grach obecnie jest zbyt duże narzucanie graczowi, co ma robić. Im więcej masz przestrzeni, im więcej masz wolnej powierzchni, tym jest lepiej. Naprawdę. Ciężko byłoby mi serio wymienić grę, którą bym powiedział, że jest lepsza, dlatego że cię lokuje w czymś. So far, we've shown what combat looks like with a more melee-focused build. Let's take a look at how combat changes with a mage. Te blinki świetnie wyglądają. This character build uses a two-handed staff. We have 3 rune specials available. Blink, Patrzcie na te Fireball, czary. Nova. Fighting To multiple czemu to ma enemies taką is niską always jakość na tricky. YouTubie? When used right, Nova can be an absolute blast. Essa. The uniqueness of each item you find or craft, being able to create any character build you can think of through our soft class system, and the randomized loot, all of these systems combine to ensure each playthrough and every player's experience is never truly the same. Kurde, to jest ciekawe, bo tworzysz grę z predefiniowanym światem, ale mimo wszystko twoim celem jest zwiększenie powtarzalności gameplayu za pomocą randomizowanego lootu. I to jest coś, co przybliża trochę strukturę Dark Soulsów do struktury Dark Soulsów w momencie, gdy ogrywasz ją z randomizerami, nie? Ciekawe fest. Bossowie. Ale ja mam premium na YouTubie. I tak mi zaliża. Ten boss mi tak trąci Ludwigiem z Bloodborne'a. Riddled with plagued enemies known as the Thorn. As you can see, this Thorn has been left to mutate and fester and will prove particularly vicious. Our best course of action is to study his moves and attack whenever we see an opening. Jak wcześniej to oglądaliśmy z Piotrkiem, to Piotrek powiedział, że ma wrażenie, że ten boss wygląda, jakby mu ktoś motion capture nagrał do takiej abominacji. On się tak dobrze rusza. Niesamowite są te animacje, naprawdę to wygląda świetnie. Prawda, oni znowu pokazują tego samego bossa, którego już widzieliśmy, ale jeżeli każdy inny boss będzie miał taki poziom jak ten, to ja jestem od razu kupiony. W sensie ja już jestem kupiony w tej grze, a muza też jest fajna, no. Fajnie to wygląda. Bardzo rytmicznie i z odpowiednią, wyważoną siłą ciosu. Tutaj widać, że to co oni gadają, że chcą, żeby każda akcja wykonywana przez ciebie była odpowiednio strategiczna. Widać, że to przyświeca całemu tytułowi. Sakrament. Along your journey, Patrzcie you will na to, come jak to across the wygląda, town jak of to ma Sacrament, głębie. the capital of Isola Sacra. A mimo wszystko to nie jest mój nurt graficzny, tak jakby do końca. Dla mnie to jest zbyt rysowane, no ale taka jest wizja studia, oni lubią robić, tutaj tak jak na samym początku mówili, oni uwielbiają robić tytuły, które są dosłownie jak obrazy. In order to demonstrate that, we'll switch to a realm that's already a little more advanced. Our goal is to make Sacrament as interesting and interactive as possible. No, to wygląda jak malunek na płótnie ta gra, to prawda. Mary, we agreed. My name goes first. Don't pretend you don't smell it. Come have a taste.
and players will be in control over how Sacrament will evolve. Siada? Nie no, wyglądać to na pewno wygląda dobrze, no ale to For już example, taka after my mocno previous subiektywna expedition, I kwestia, co helped ktoś Thorn woli. build his smithy. He now sells better gear and is also able to upgrade our gear to a higher level. Upgrade'owanie giru. To that Jak w effect, DS-ach we system aim pewnie to make będzie. investing resources into Sacrament as satisfying and rewarding as investing resources into your character is. Aha, rozbudowa miasta. I to jest ten element już survivalowy tu powoli się pojawia, taki z V-Rising, nie? Ja na przykład nie jestem przekonany do tego. Property in Sacrament can get a little bit expensive, but accumulate the riches and you can choose from a wide range of properties to suit anyone's taste. Your house is the perfect place to stash your loot. Ja na przykład tego elementu w tej grze w ogóle nie rozumiem jak na razie, po co on jest do niej wprowadzony. Big run through the dangerous areas surrounding Sacrament. I just moved in here, so it's a little bit barren. Super to Let's wygląda, fix nie? Out Plaża on jak the journey, spała. you'll be able to collect or harvest valuable resources, which then can be used to craft new gear, furniture. Ja mam for trochę your home. wrażenie, że to jest wprowadzone po to, żeby dodać tej grze taką jakby warstwę realizmu, taką warstwę narracyjną, takiego przywiązania do bohatera, żebyśmy mieli świadomość tego, że my jedynie nie gramy bohaterem, który chodzi, szuka mobów do zabijania, ale jesteśmy jednym z żyjących elementów w tym całym ekosystemie. Or even make improvements to the town. Bo ja mechanicznie nie widzę wytłumaczenia na to, serio. Na kurwa ścinanie drzew w takim hack and slashu RPG-owym. But certain fish scales fishing may w grze. even make for some fine arm. Aha, bo to multi będzie, okej, czyli do While koopa. I was on the shores of Sacra, I collected some No to już ma pine wood. sens, okej. So now let's make Czyli będę use of sobie mógł that pograć and z make Amandą, this to place a trochę little jak bit Stardew more Valley. Stardew Valley z zabijaniem bossów, okej. Housing is incredibly cool in No Rest for the Wicked. Since you're not constrained to a grid, you can come up with some really organic looking designs. Nie, poczekajcie, to nie będzie jakiś open MMO takie The totalnie, table looks nice, but it's missing tylko something. raczej do koopa. Was much better. While some items you can place in your house are just cosmetic, our goal is for most of them to be functional and have a gameplay purpose. Okej. With a range of properties to purchase and an incredibly flexible interior ładny design dom. system, we hope players will be able to find and design a unique place for them to call home. Nice. No, no, dokładnie Golden Dragon Chicken. Też mam takie wrażenie. One last thing we'd like to show you today is a system we call Alive. To mi się Although No Rest podoba. for the Wicked features a traditional campaign, it was important to us that the Solar Sacra is very much a living, breathing world. In order to show you what that means, we're going to go to an area called Mariner's Keep. This is an area I've previously ventured through and explored. New Game Plus taki? Coś się However, będzie since edytowało my w last świecie? journey through here, Myth have overrun the local area, presenting entirely new threats for me to tackle and resources for me to scavenge. Okej, czyli aktywny system New Game Plusa, zmieniającego się świata, czyli recycling lokacji, który będzie dodawał ci... The world of No Rest for the Wicked is constantly changing around you. No już fajny And zabieg each time bardzo. you visit a region, you'll be Bloodborne faced ma with a taki drastically zabieg different trochę. experience. To już In widzieliśmy No Rest chyba, for the nie? Wicked, A, okej. Inne rzeczy są. you never really know what to expect. Ja myślałem, że tam skrzynka znowu For those będzie. of you who asked about endgame, yes, we've got you covered. While we don't want to give away too much at this point,
Once you reach the endgame, you can enter the Serum Crucible. Ale poczekaj, oni mówią o endgame'ie w takim kontekście, jakby to nie była gra, którą masz przejść i skończyć, tylko jakby to miała być gra, która będzie miała jakiś dodatkowy system przedłużenia ci tego gameplayu. This is where you'll have to test your merit against some of the toughest enemies within No Rest for the Wicked. Okej, tryb challenge'owy. Okej. Our goal is and always has been to create a very different action RPG, one that will hopefully move the genre forward. A ja taki tryb challenge'owy do Szakala wymyśliłem, dokładnie. Trochę na czym innym będzie polegał niż bicie bossów, ale no. We believe that Moon Studios is in an incredibly unique position to deliver on this vision. We have some of the Też best stwierdziłem z chłopakami w Szakalu, że gra nie może, nawet singleplayerowa gra nie może się kończyć na etapie jej po prostu przejścia, tylko trzeba dać dodatkowy system wyzwań. in the world united behind this. Nic takiego We're not nowatorskiego, afraid to no take ale the kurwa risks jednak that gry need to tego be często taken nie in order mają. to change up the status quo. Kiedyś takim systemem gry czasem była konsola, gdzie można było sobie z konsoli dużo rzeczy pododawać, a teraz jednak brakuje, nie? Czasem czegoś takiego w grach. We've poured an incredible amount of blood, sweat, and tears into this project. And now we're at a point where we need your help to shape and build Wicked into the best game it can possibly be. Therefore, we'd like to invite all of you who love this genre, who grew up with it the same way we did, and who are excited to see a new take on it, to join us on this journey. And so we're happy to announce that we're going to be launching No Rest for the Wicked after all of these years into Steam Early Access next month on April 18th. Over the course of early access, we'll be tweaking, patching, and balancing the game with your input. And you will also see major content Steam Early Access, Multiplayer, Bridge i further updates updates. throughout development. until Hej, we ale know kurwa, ty, no to tak wygląda, jak oni by jednak nie chcieli, żeby to była singleplayerowa gra, a jednak by chcieli, żeby ta gra miała jakiś taki dodatkowy system, nie? when you'll release. At which point, we're planning to release on consoles as well. Wicked has been built from the ground up with multiplayer in mind. So the first of these major updates that we will be releasing in early access will be providing you with an innovative multiplayer experience, allowing you to play Wicked alongside or even against your friends. Our second major content update will bring all new regions to Sacra, new enemies, narrative updates, and so much more. With story, system, and gameplay content updates to follow thereafter. Your support and feedback during this very critical part of early access really does make a difference. No Rest for the Wicked begins a new era for Moon Studios, and we're committed to this project for the long run. We're incredibly excited about what will be No Rest for the Wicked already in day one of early access, and we can't wait to show you all the stuff that will Fajna follow in muzyka. the months to come. Once the showcase is over, be sure to tune in to your favorite media and content creators for the hands-on impressions of No Rest for the Wicked immediately following this showcase. We can't wait to see you all on April 18th. Essa. No dobra, widzowie, czekamy na tytuł, naprawdę. Kurwa, no dobrze się zapowiada. Ja kibicuję temu tytułowi, naprawdę mocno. Bardzo chętnie go sobie ogram.